Łatwe, świąteczne pudełeczko z zimowym widokiem. Nic odkrywczego, proste do zrobienia nawet dla osoby początkującej. A jeżeli dół pudełeczka Wam się podoba i chcecie osiągnąć taki sam efekt, to trzeba mieć opalarkę. Ale zanim dojdę do tego, jak zrobiłam dół pudełka, pokażę Wam, jak ono wyglądało, zanim zaczęłam je ozdabiać. No właśnie, żeby osiągnąć taki efekt, potrzebna jest jakakolwiek opalarka. Czym mocniej opalicie drewno, tym piękniejsze słoje będzie można z niej wydobyć. Podczas opalania miękkie części drewna zostają zwęglone. I teraz potrzebujemy drucianą szczotkę, która pozwoli nam wydrapać z drewna wszystkie zwęglone części. I tą operację najlepiej przeprowadzać na dworze, w ogródku, na balkonie, wszędzie, tylko nie w domu. A u mnie jest już kilka minut później. Wróciłam z ogródka, moje pudełeczko wyczesane wygląda tak, a ręce są bardzo brudne. Przed dalszym ozdabianiem ręce umyję, a pudełko bardzo dokładnie wyczyszczę z resztek spalonego drewna. Do barwienia takiego drewna najlepszy jest lazur albo normalna bejca. Te preparaty można ze sobą swobodnie mieszać, co daje bardzo fajne efekty. Najpiękniej przenikanie kolorów wychodzi na mokro. Czyli nie czekam do wyschnięcia białej warstwy bejcy, kładę na to kolejny kolor i kolejny kolor. Taka technika nazywa się mokre w mokre. Ale jeżeli coś pójdzie nie za bardzo, dojdziecie do wniosku, że pudełko jest za ciemne, to nawet po wyschnięciu, np. białą bejcą, można je rozjaśnić. Do barwienia użyłam bejcy białej, popielatej oraz niebieskiego lazuru. Górę pudełka pomalowałam na biało, białą farbą akrylową i teraz będę mogła przykleić papier ryżowy. Wybrałam przepiękny obrazek zimowy z kolekcji Stamperii 2020. Stamperia ma taką zasadę, że wzorów nie powtarza. Więc chcąc zrobić podobne pudełko w następnych latach, trzeba będzie sobie wyszukać inny piękny zimowy obrazek. Papier ryżowy do pudełka przyklejam klejem do deku. Smaruję powierzchnię, przykładam papier, a następnie tym samym klejem od góry zasmarowuję cały obrazek. Gdy klej do deku wyschnie, stanie się przeźroczysty i wtedy całe pudełko jeden raz bardzo dokładnie przemalowuję lakierem akrylowym matowym. Górę pudełka ozdobiłam tekturowymi śnieżynkami. Taka śnieżynka zazwyczaj jest bardzo dokładnie wycięta, ale przytwierdzona w dwóch miejscach do kartonika. Wystarczy te miejsca delikatnie naciąć nożykiem i ona sama bez problemu wyleci. Śnieżynkę maluję białą farbą akrylową, posypuję brokatem i wygląda tak. Żeby śnieżynki się pięknie prezentowały, podmaluję je na ciemny granat. Przed chwilą ołówkiem zaznaczyłam sobie, jak będą rozmieszczone i teraz te miejsca podmalowuję na granatowo. Oczywiście nie trzeba tego robić, ale śnieżynka umieszczona na jasnym, oryginalnym tle troszeczkę ginie na obrazku. A gdy tło pod nią zamaluję na granatowo, od razu wybija się na pierwszy plan. No cóż, obrazek w tej chwili wygląda słabo, ale gdy dodam śnieżynki i śnieg, będzie ok. To jest gałeczka, czyli taki uchwyt do skrzynki. Pomaluję ją na biało i przykręcę. Przykręcę teraz, ponieważ po dodaniu śniegu mogę mieć z tym problem. Śnieżynki przycinam, a następnie przyklejam do pudełka klejem na gorąco. Nie muszą być przyklejone jakoś bardzo mocno, ponieważ za chwilę dodam śnieg, który znakomicie przytwierdzi je do pudełka. Żeby zima była piękna i trójwymiarowa, przyda się sztuczny śnieg oraz biały brokat. Nic trudnego, po prostu szpatułką nakładam śnieg i jeszcze gdy jest mokry, dokładnie posypuję białym brokatem. Śnieg zasycha i staje się naprawdę bardzo twardy i wytrzymały. Drugim fajnym zimowym preparatem jest krystaliczny śnieg. Nie wiem, na ile w kamerze będzie widać jego prawdziwą naturę, ale jest to jak gdyby śnieg pomieszany z lodem. Ten preparat ma bardzo wygodny aplikator i dzięki temu mogę go nałożyć nawet na drobne i precyzyjne elementy. Wysycha i już nie wymaga lakierowania. Gdy wszystkie śniegi i lody już wyschną, mogę zająć się przyklejaniem nóżek. Ja nóżki przyklejam po prostu klejem na gorąco i one się trzymają, ale jeżeli chcecie, to można je wzmocnić gwoździkami albo wkrętami do drewna. A jeżeli już mam gałeczkę, to warto do niej coś fajnego dowiązać. Pudełeczko, które wybrałam do tej pracy, nie ma jakiegoś szczególnie pięknego rysunku drewna z przodu. No szkoda.
Gdyby było absolutnie super, już nic więcej z przodu bym nie robiła, a tak dodam jeszcze kilka śnieżynek. I zimowe pudełeczko zasypane śniegiem prezentuje się tak. Jeżeli taki efekt drewna Wam się podoba, to opalarkę gazową do drewna kupicie za niewielkie pieniądze. 30-50 zł absolutnie wystarczy. I mam wrażenie, że oferuje ją każdy budowlany market. Jak zwykle listę produktów użytych w filmie zamieściłam w jego opisie. Dziękuję za uwagę, zapraszam do naszego sklepu i na inspirello.pl.